Jestem niezwykle ciekawy projektu rybnickiego Climate Kick-u, tego w jaki sposób oni diagnozują problemy, w jaki sposób komunikują się z mieszkańcami i samorządem i w jaki sposób stawiają diagnozy i próbują znaleźć rozwiązania. Narzędzia, których oni tam używają bądź użyją, wydają się być czymś, na co warto spoglądać w perspektywie całego kraju i tej wielkiej transformacji, jaka czeka nie tylko jedno miasto, ale całą Polskę. Rybnik jest miastem jakoś, czy regionem w ogóle jakoś w Polsce wyjątkowym. Z tego względu, że skupia jak w soczewce ileś problemów, które można by zaliczyć do problemów klimatycznych związanych z transformacją energetyczną. To jest region żyjący przez dziesięciolecia z węgla. Ciągle są tam aktywne dwie kopalnie i to dwie kopalnie, które będą prawdopodobnie tymi, które w Polsce będą węgiel wydobywać najdłużej. Tak to przynajmniej wygląda z aktualnych planów składających się na politykę energetyczną Polski. To jest również miasto, w którym mamy elektrownię węglową, która jest no, nie największą, ale jedną z dużych elektrowni przerabiających ten surowiec na energię elektryczną. Wreszcie to jest miasto o jednym z najwyższych poziomów zasmogowania. Więc jakość powietrza w Rybniku jest w ogóle taką stawką, o którą toczy się gra w takiej krótkiej perspektywie, tak? Bo kiedy mówimy o transformacji energetycznej, a więc o tym elemencie mitygacyjnym polityki klimatycznej, zmniejszającym emisje, no to jest jednak perspektywa dłuższa. To są powody, dla których wybraliśmy Rybnik jako jedyne polskie miasto, w którym realizowany jest program Climate Kick, program wspierania takiej zielonej transformacji, projekt realizowany w kilkudziesięciu miastach Europy. Rybnik jest tym polskim case'em. Nazwaliśmy ten rybnicką część projektu, nazwaliśmy ten projekt Rybnik 360. Chodzi o taką pełną perspektywę, 360 stopni, a projekt zaczyna się od takiej głębokiej diagnozy sytuacji w Rybniku i myślę, że kiedy zaczynamy się zastanawiać, jak w ogóle rozmawiać o katastrofie klimatycznej, jak mówić o polityce klimatycznej, jak komunikować się w tym wymiarze, to ważne jest, żeby cofnąć się taki krok wstecz. Jak prowadziłem kiedyś kursy z komunikowania, to zaczynałem te kursy zwykle od takiego szybkiego kursu aktywnego słuchania. To słuchanie jest czymś, takim warunkiem wstępnym w ogóle rozmowy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie usłyszeć, nie jesteśmy w stanie rozmawiać. I w Rybniku rzeczywiście wdrożyliśmy taki element metodologiczny, który nazwaliśmy deep listening, czyli głębokie wysłuchanie. Nie aktywne, ale głębokie. Chodzi o to, żeby najpierw zapoznać się z narracjami różnych grup mieszkańców tego regionu, zanim zaczniemy przedstawiać fakty, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak kreować polityki lokalne i nie tylko lokalne. I to jest coś zupełnie innego, jak mam takie doświadczenia z rozmowami o klimacie. Naście lat temu jako członek Partii Zielonych 2004 pojechałem na Śląsk i okazało się, że mieliśmy rozmawiać z górnikami, i mieliśmy przygotowane hasło "Wyciągniemy was na słońce". To był moment, kiedy moje drogi z partią zaczęły się rozchodzić i generalnie miałem takie wrażenie wtedy, że ekologia jest czymś zbyt ważnym, żeby zostawić ją tylko ekologom. Klimat jest zbyt ważny, żeby zostawić to tylko najbardziej zaangażowanym aktywistom klimatycznym, którzy oczywiście robią bardzo słuszne rzeczy, natomiast bardzo często idą za tą swoją racją, prawdą, nie będąc gotowymi na wysłuchanie innych. Więc w Rybniku tym razem
my zaczęliśmy inaczej. To głębokie wysłuchanie w przypadku mojej części projektu, takiej bardziej etnograficznej, oznaczało, to się śmieją wszyscy w projekcie, że było takie bardzo głębokie wysłuchanie, bo ja postanowiłem zejść z górnikami pod ziemię. Uznałem, że jeżeli nie będę z nimi na kopalni, na grubie, nie będę na przodku, nie będę mógł zobaczyć, jak wygląda ich dzień pracy, nie będę mógł tam porozmawiać, to w ogóle nie będziemy mogli zacząć. I to była bardzo dobra decyzja, bo raz zbliżyła mnie do górników, ułatwiła mi wejście w to środowisko takie dość hermetyczne, a dwa, pozwoliła mi zebrać szereg narracji. I okazuje się, że nasze wyobrażenia na temat tego, co w głowach mają górnicy, osoby związane z sektorem energetycznym, są bardzo błędne. Tam jest, oczywiście stykamy się z jakimiś elementami denializmu, negacjonizmu klimatycznego, ale trzeba zobaczyć takie głębokie psychologiczne podłoże tych procesów. Jeżeli są to osoby, które żyją z pracy, z wydobywania węgla, to mają taki psychologiczny mechanizm obrony wartości tego, co robią. I to jest to, co warunkuje ich takie narracje dotyczące teraźniejszości. Te narracje teraźniejsze są organizowane przez gotowość zaakceptowania tego, co realne. Zmiany klimatycznej, konieczności wdrożenia polityki energetycznej, nieuniknionego końca węgla. I przybierają czasem postać rzeczywiście takiego zaprzeczenia. Osoby otwierające okno, mówiące: proszę zobaczyć, w Rybniku smogu nie ma, tak? Albo to nieprawda, zmiany klimatycznej nie ma, mimo że nie wiem, jest listopad i mamy naście stopni, a pamiętamy, że niejednokrotnie w dzieciństwie na groby brnęliśmy w śniegu. Więc to jest taki negacjonizm. Inne elementy to jest takie oddzielenie, odseparowanie. Na przykład węgiel, no to nie węgiel truje, prawda? Truje to, co wychodzi z pieca. My wydobywamy czysty produkt, to jest kwestia technologii, to jest kwestia elektrowni, ale nie nasza. To jest również taka narracja polegająca na separacji, znaczy na wyparciu, takim przeniesieniu w ogóle problemu gdzie indziej. Kapuściński, zdaje się, pisał o intelektualistach moskiewskich, którzy w głębokim stalinizmie mieli taką narrację: Asi w gułagu i tak mają jeszcze gorzej, więc górnicy, rybnicy na przykład dużo mówią o górnikach węgla brunatnego w Bełchatowie, bo wiadomo, że tam te zamknięcie wydobycia nastąpi znacznie szybciej, więc mają szereg takich narracji, za którymi jednak jest gotowość do rozmowy o tym, jak będzie wyglądała transformacja. Tak naprawdę oni wiedzą, że zmiany klimatyczne zachodzą. Tak naprawdę większość z nich wie, że to jest nieuniknione, że kopalnia zostanie zamknięta. I jeżeli jesteśmy w stanie wysłuchać, nie zabić tej rozmowy taką naszą nachalnością, to otwiera się przestrzeń dialogu i my w tą przestrzeń chcemy wejść. Więc najpierw tworzymy warunki, możliwości rozmowy, a potem dopiero zaczynamy rozmowę. Dotyczy to zresztą nie tylko górników, ale podobnie związkowców. Wyobrażenie na temat związkowców, zanim się z nimi spotkałem, było takie, że no to już jest beton, znaczy dalej już jest tylko ściana, negacjonizm klimatyczny, brak gotowości do rozmowy. Nieprawda. Spotkałem się z jednym, związków zawodowych oczywiście na jednej kopalni jest kilkadziesiąt, to jest specyfika też polskiej branży węglowej, energetycznej, ale spotykałem się z przedstawicielami jednego związku, a rozmowa wyglądała tak, że słuchaj, generalnie związkowcy to jest beton. My jesteśmy tacy bardziej otwarci, z nami możesz porozmawiać, jesteśmy gotowi do rozmowy, ale inni nie rób sobie nadziei. W każdym kolejnym związku słyszałem to samo, tak? Zaczynało się od tego, że inni nie ma sensu, tak? Ale my jesteśmy gotowi do rozmowy. Co nie oznacza oczywiście, że ci związkowcy, kiedy pójdą do górników, to również tak otwarcie się komunikują. Nie, no pójdą tam i będą mówili, będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi, a węgiel to jest podstawa, mamy go na 100 lat. To samo słyszą od polityków. Robi się taka gra trochę w brak bohatera. Ta pułapka brakującego bohatera, bo politycy, związkowcy, management kopalni, sami górnicy nie rozmawiają o tym, co nieuniknione, co nieuchronne, co czeka tuż za progiem, tylko skupiają się na podtrzymywaniu tych
powierzchownych narracji, które wypierają to, o czym nie chcemy mówić.